Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale Aranżacji Wnętrz. Jak urządzić ścianę na klatce schodowej, przy schodach, w holu, w korytarzu. Często zadawaliście to pytanie, prosiliście o taki odcinek, więc voilà, mamy to. Będzie to 10 takich przykładów, 10 pomysłów i mnóstwo inspiracji, sporo zdjęć. Tak więc, aby zobrazować, pokazać, jak te rozwiązania mogłyby wyglądać. Na końcu będzie bonus, powiem o ciekawych poręczach, pochwytach, jak je urządzić, ponieważ to jest integralna część schodów, a często bagatelizowana tak naprawdę. Niesłusznie. A to będą fajne przykłady, tak więc zostańcie do końca. Jestem też bardzo ciekawy, jak Wy urządziliście takie ściany na klatce schodowej, no bo to jest problematyczna ściana, czy w długim korytarzu, w małym mieszkaniu. Dajcie znać, napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście skonsultować ze mną swój projekt, jakieś rozwiązania, macie jakieś pytania co do kolorów, funkcjonalności, macie taką możliwość, zapiszcie się na konsultację. Link macie i w opisie, i w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału. Jeżeli nadal tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do siebie na Instagram i TikTok. Dobra, pierwszy taki pomysł, sprawdzony, pewny, od wielu lat już się robi, ale nadal jest to ciekawe. Cegła na ścianie. Cegła na ścianie, która może być zaprezentowana w różny sposób. Ja wiem, że takie rozwiązania się podobają, bo cegła zawsze wprowadza taki charakter do domu. Jest przytulnie, jest miło. Mamy różne możliwości. Oczywiście cegła może być po prostu na całych ścianach. Ale to pytanie później, jaki styl mamy w domu. Może być ona tylko częściowo, na przykład w pionowych pasach. Może być w poziomie dana. Może być tylko przy stopnicach. Lub może być zabudowana w płycie gipsowo-kartonowej lub częściowa zakryta tynkiem, takim tynkiem trochę obskuwanym. Wygląda to jak stary dom i bardzo fajnie to się prezentuje. Drugi pomysł to ozdoby. Drugi z trzecim pomysłem troszeczkę się łączą, ale te ozdoby to nie muszą być jakieś zwykłe, banalne ozdoby. Jest wiele ciekawych pomysłów. Takie jak na przykład jakaś delikatna ozdoba z mchu. Może być to jakiś obraz, wzór, super sprawa. Delikatne płaskorzeźby. Coraz częściej w to idziemy, bo to jest coś takiego oryginalnego. Oczywiście makramy, różne tego typu rzeczy z wikliny, ze sznurka. Fajnie to może wyglądać. Znowu podkreślę, w zależności jak mamy urządzony cały dom. Możemy zrobić na przykład listewki. Złote, drewniane, srebrne na ścianie, a za nim na przykład jakaś tapeta, kolor. No i kolejny przykład w tym punkcie to na przykład lustra. Albo w ramie, albo po prostu jakieś takie ozdobne. Jak wspomniałem, ten punkt będzie połączony z trzecim punktem. Dlaczego? Bo trzeci pomysł to zwykła, niezwykła farba. Zwykła, niezwykła farba, bo jak tutaj widzicie, głębię koloru można nadać cudownie tylko jedną barwą. Czy to będzie granatowy, czy czarny kolor, czy biały kolor, też naprawdę to ładnie może wyglądać. Nie musimy naprawdę nic na siłę wymyślać, żeby to było po prostu wow, wodotryski. Nie, jeżeli mamy wszystko, cały dom fajnie skomponowany, to będzie to fajnie wyglądało. Dlaczego ja łączę właśnie klatkę schodową z holem? Bo często to jest powtarzalne. Często to, co mamy na klatce schodowej, mamy też w korytarzu gdzieś w holu. Dlatego od razu mówię i o tym, i o tym. Nie musimy wymyślać wodotrysków nieraz, jeżeli po prostu mamy elegancko, gustownie urządzony dom, to te ściany również mogą być tylko pomalowane. Dlaczego powiedziałem, że farba zwykła, niezwykła? No bo zwykła farba to się denerwujecie bardzo szybko. Tu chodzi o to, żeby ona była szorowalna faktycznie, czyli z taką powłoką ceramiczną, bo dzieci gelendra czy tej pochwytu się nie trzymają i no ściany, nie? A rączki no wiadomo jakie mają czasami. Powiem inaczej, zazwyczaj mają tylko czysta, a czasami jest czekolada, błotko i inne rzeczy. Tak więc te ściany często są do mycia. Ja tak robię raz na pół roku, ale mam bardzo dobrą farbą pomalowane ściany i schodzi brud, a nie farba. Ok, idę do punktu czwartego. To na pewno się spodoba nie jednej osobie, ale również sposoby na zrobienie ścian przy schodach z roślin. Bo to, że rośliny mogą być ozdobą, to wiemy bardzo dobrze. Ale jak je wkomponować w takie korytarze? No tak jak widzicie tutaj. Mogą być to całe ściany zielone, ale to już trzeba by było zrobić systemem nawadniającym jakimś, no bo ktoś się tam będzie wspinał, nie wiem, raz na tydzień i podlewał. Oczywiście może być zamiast takich roślin mech w różnych konfiguracjach. Pojedynczy, w drewnianych ramach, w heksagonach,
No, możliwości mamy bardzo dużo, bo to obrazy z tego można zrobić. Jeśli też macie więcej miejsca, to możecie postawić doniczki przy stopniach lub powiesić po prostu kwietniki. Bardzo fajnie to będzie wyglądało. Kolejny 5. punkt, przez Was bardzo często wykorzystywany. Ja tak średnio to polecam, przede wszystkim w holach i w korytarzach, wiatrołapach nie bardzo to polecam. Na klatce schodowej już prędzej. Mówię tutaj o zdjęciach rodzinnych, zdjęciach jakichś portretowych, pamiątkowych. Jak widać, można to w różnych konfiguracjach zrobić i bardzo ciekawie to będzie wyglądało. Nie chciałbym tego wiatrołapa w korytarzach, bo po cholerę ma ktoś listonosz wejdzie i oglądać, gdzie ja byłem na wakacjach. To jakoś do mnie specjalnie nie przemawia. Ale jeżeli nie zdjęcia, to może obrazy. Jak dobrze wiemy, obraz może mieć to coś, bo on jest wybrany przez nas, namalowany pod nas i możemy się z nim utożsamiać. Oprócz tego obraz można fajnie podświetlić. O tym też jeszcze będzie punkt. Więc obrazy jak najbardziej jestem na tak. Można tak samo zrobić jak ze zdjęciami, czyli kilka obrazów lub jeden, ale większy będzie też fajną dekoracją. Idę do kolejnego punktu. No to jak już wspomniałem o oświetleniu, to lećmy z tym, bo naprawdę oświetlenie może być rewelacyjną dekoracją. Bardzo fajną. Mamy możliwości ogromne. To zobaczcie zresztą, ile fajnych możliwości. W balustracie, no lub pod nią oczywiście. Są różne możliwości. Można w stopniach synchronizować z czujnikami ruchu. No i jak sobie będziemy chodzili, tak się będzie to światło zapalało. Można na ścianach dać moje ulubione lamele i w nich zamontować światło. Lub pod nimi. Nie muszą być to przecież w całości, a nawet wręcz ja bym nie chciał, żeby to były w całości od stopnia do sufitu lamele, tylko po prostu częściowo. Można na sufit nimi wyjechać. Bardzo fajnie się będzie prezentowało. No a gra światłem, tak jak często powtarzam, jest rewelacyjna. Kolejny punkt to kamień, ale kamień naturalny, naprawdę taki naturalny. Ostatnio miałem konsultację z panią Wandą, pozdrawiam, która ma to szczęście, że żyje w domu chyba z 1832 roku i jest z kamienia. No, widziałem urywki, widziałem gdzie siedzieli, ściana z kamienia zrobiona pięknie, no, grube ściany. No dobrze, my w większości tak nie mamy. I jeżeli chcemy mieć taki efekt, no to nie idźmy w tym kierunku i nie kupujmy gipsów. No nie, to musi być naturalny kamień, to wtedy daje ten efekt. Z panią Wanną miałem konsultację, Was również na nie zapraszam. Ustaliliśmy wtedy kuchnię i pokój dziecka. Dobrze, kamień, super sprawa. Pamiętajcie tylko o jego impregnacji, no bo jest to naturalny materiał i jeżeli ktoś by szedł po imprezie i rzucał winem, kawą, no to ta farba nie pomogłaby nawet. No nie, to musi być wtedy już zaimpregnowane, żeby nie brudziło się. Następny punkt. Punkt 8, który bardzo mi się podoba, bo to są dekoracje z drewna. Drewno, dekoracje drewniane, różne ozdoby, heksagony, panele 3D, różne mogą być to deski w pionie, w poziomie, jak widać, w zależności od tego, jaki styl mamy w domu, bo schody to jest zazwyczaj ta część otwarta, dlatego my musimy połączyć to z tym korytarzem u góry, no i często z salonem, już całym tym dołem. Dlatego no nie możemy trochę akurat w tym przypadku iść i tak czapy sobie zrobić, tak jak w pokojach, dzieci, sypialni i tak dalej. Możemy mieć całkowicie inny styl, tak tutaj nie polecam, bo to będzie wyglądało, jeżeli damy tutaj sobie takie drewno, a nigdzie więcej nie mamy nawiązania, jakby nam brakło jakiegoś materiału, dokupiliśmy. Niech jest, to będzie taka prowizorka, kiedyś się zmieni. Drewno w ogóle nadaje charakteru takiej domowej atmosfery i to się podoba i to jest takie trochę ponadczasowe, zresztą jak omawiam takie odcinki o ponadczasowości, często o tym wspominam. Kolejny punkt, niekoniecznie taki ponadczasowy, ale modny, popularny, to będzie 2 w 1 powiem, bo to mogą być 2 materiały, a wygląd prawie że identyczny, to płyty betonowe lub tynk. Nie tylko betonowe, ale ogólnie tynk. Z tym tynkiem można robić różne rzeczy. Mam kolegę, który bawi się takimi rzeczami, nawet znajdziecie go tutaj na YouTubie, Adam Malarz Bizantyjski. Tu go oznaczę. Fajne rzeczy robi, naprawdę bardzo zdolny człowiek i jak będziecie mogli zobaczyć u niego, no i są różne możliwości, żeby z takiego tynku no, cuda stworzyć. A płyty betonowe, no jak najbardziej, no to wiemy bardzo dobrze, czy styl loftowy, czy nowoczesny, czy po prostu chcemy ciemniejsze wnętrza, fajnie się sprawdza, warto tylko sprawdzić, czy takich płyt też nie trzeba zaimpregnować. No i ostatni punkt, ale
często był wykorzystywany, pewnie będzie nadal wykorzystywany, to tapety. Ale tapety, słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby wytapetować ściany i mieć to z baśki, tylko w ciekawy sposób to zrobić. Można tapetę dać jedną, która tylko dół ma, w cudzysłowie, zamalowany, tak, a góra już jest jaśniejsza, tak jakby kolor ściany był. Fajne wrażenie to sprawia. Albo zrobić coś takiego, przełamać taki schemat, tak jak tu macie. Na przykład na 2 ścianach takie drzewo się rozchodzi. Nie musi to być drzewo, to mogą być oczywiście różne dekoracje, byleby było to coś innego, a nie tylko jedna środkowa ściana wytapetowana i po bokach pustka, no bo to będzie trochę wyglądało jak istąd. Dobrze, dodatek balustrady, pochwyty, no są fajne różne możliwości. Bo aby schody i klatka schodowa tworzyła całość, to warto pomyśleć o takiej oryginalnej poręczy, pochwycie. Może to być na przykład, tak jak widać, zrobione z lin. Może być takie drewno oszlifowane, po prostu gałęzie jakby wręcz. Do nowoczesnych wnętrz super też będą pasowały balustrady klasyczne, delikatnie zdobione. No ja tak mam taką nowoczesność połączoną z klasyką i u mnie balustrady, trelki są wręcz leciutko zdobione, rzeźbione, nie kupowane, to jest też ważne, bo nie każdy stolarz teraz potrafi to robić. I dalej mi się podoba, bo klasyka zawsze wprowadza taką ponadczasowość. Pomyślcie o tych balustradach, pochwytach. No oczywiście nie szyba, bo sama szyba, balustrada, no dobra, rozumiem, że ktoś może chcieć, ale na górę pochwyt dajcie wtedy, bo tak to będzie to cały czas uwalone. Ale te pochwyty, jak widzicie, one mogą stworzyć klimat, tak więc szyba niekoniecznie. Szyba, dobra, stworzę, ale klimat taki biurowy. A z takiej wyszlifowanej gałęzi, no wygląda to pięknie, oczywiście można to jeszcze podświetlić pod spodem. Fajna sprawa. Dajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało, co Wy u siebie zastosowaliście i nadal Wam się podoba, albo że szybko Wam się znudziło. Bardzo ciekawy jestem, to pewnie zainspiruje nie tylko mnie, ale i innych. Pamiętajcie o konsultacjach. Jeżeli chcecie zderzyć swoje pomysły z moimi, zapraszam Was, link w opisie i w komentarzu. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie komentarz, bo trzeba nakarmić algorytmy YouTube'a. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.